Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mercedes-Benz Trucks Back. No i mamy kwiecień, a co w kwietniu? O, duże wyzwanie. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tego dużego wyzwania, chodzi mi o dużą sprzedaż ciuchów, bo to dzisiaj ma nastąpić. Najpierw sobie sprawdzimy tutaj zwierzęta, jak wyglądają. Owce w porządku, kozy w porządku z jedzeniem, tutaj woły, no można by było coś pomyśleć. Mogą jeszcze wytrzymać, tu tak samo, mogą jeszcze wytrzymać, ale tutaj nie wytrzymają, ale jest łąka. Więc ja sobie tutaj też to odpuszczę, nie jest to takie pilne w każdym bądź razie, bo dla mnie ważniejsze teraz jest, żeby jechać tu ogarnąć. Widzę, że jeszcze 2 godziny, może trochę więcej do pełnych palet, wtedy będę sobie mógł to też wywieźć, przewieźć do tego. Myślę, że pod koniec dnia będzie to najlepszym momentem. Dobra, w każdym razie podpinamy sobie mini ładowarkę. Ja muszę jeszcze właśnie, albo dobra, najpierw zawieźę mini ładowarkę tam, bo ja nie wiem, czy ja na tego mini vana sobie załaduję wszystko. Zastanawiam się nad przewiezieniem tego przyczepy do Bell. Może to byłoby bardziej adekwatne, żeby załadować te rzeczy tutaj. W każdym razie ja sobie muszę stanąć tą przyczepą gdzieś tutaj z boku, może nie przeszkadzała. Pojadę sobie przyczepę tam. Chyba myślę, że za jednym razem będzie chyba najlepiej, żeby to wszystko załadować. Może to będzie jakiś większy sens, jak to w ogóle przedstawia się sprawa. No jeszcze jest trochę miejsca, także dobra, niech się to tam działa, a ja jadę po tą dużą przyczepę. Zobaczymy, jak to sprawdzi się w ogóle ta przyczepa duża. Tam jest właśnie ten teren taki dość skomplikowany, jest ciężko po prostu znaleźć płaski teren, żeby można było sobie podjechać pod daną przyczepę i normalnie sobie załadować te palety. Więc mogą być pewne niewielkie komplikacje. Ta przyczepa, ona będzie też wyższa, dlatego dla mini ładowarki w porównaniu do mini vana. Więc nie wiem, czy ja tu będę w stanie mógł coś, no nie, chyba tak, spiętrować jeszcze na 2 palety w górę, to jeszcze powinno się dać. Gorzej będzie ten z 3, ale z 3 to już nie chcę ryzykować. Jest dość duża powierzchnia, więc myślę, że powinienem tu jakoś dać radę to załadować. Tylko teraz kwestia ustawienia. No nie, ja muszę przecież mini ładowarkę wyciągnąć. Ale brzydko zaparkowałem, nawet nie zauważyłem, że tu jest znak drogowy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, ja muszę sprzęt podpiąć do przyczepy, żeby mi przyczepa nie goniła, jak będę ładował. Bo one lubią się przemieszczać, więc wolę, żeby była podpięta. Może być bardziej stabilniejsza przy załadunku. Dobra. To zaczynamy. Najpierw sobie przywiozę jeszcze tylko wełnę do produkcji. Może w międzyczasie jakoś jeszcze paleta wyskoczy. To można było ją wziąć. A nóż? Się zastanawiam teraz, jak palety ułożyć, czy układać je po długości, czy po szerokości. No nie ukrywam, że łatwiej by było tak w nie podjeżdżać, bo ja ustawiałem do załadunku na minivana, ale zobaczymy, czy uda się to jakoś tak ogarnąć.
Najpierw z jedną, zobaczymy jak to wyjdzie. To widzę, że tu nawet 3 by weszły w takim ustawieniu. Więc nie wiem, czy to będzie miało sens piętrowania tych palet. Bo też tam jest tak, że jest nierówno i ta paleta z góry może po prostu spaść, już nie mówiąc, że ten ma problem w ogóle z podniesieniem 2 palet. Dla niego to już jest też wyzwanie właśnie w takiej postaci. Dobra. Kurde, przez tą lawetę to tutaj mam mniejsze pole manewru. Dobra. Lepiej sobie z góry jeszcze zrzucimy jedną. Na razie zrobię tak, że może ta środkowa będzie spiętrowana, a te po bokach będą bez palet na górze. Zobaczymy. Najwyżej zawsze będzie można dorzucić sobie paletę na bok. Dobra. Mnie to trochę irytuje, bo te najazdy tu są i nie wychodzi mi to tak ładnie, ale zobaczymy jak teraz wyjdzie, bo teraz powinno pójść trochę lepiej. Dobra, weźmiemy sobie znowu jedną, co damy sobie na zewnątrz. Ok. Tylko tam muszę uważać, bo tamta zewnętrzna paleta też trochę odstaje od tych pierwszych tutaj z mojej strony. Widać. Więc muszę sobie to jakoś zrobić tak, żeby znowu przestrzeń sobie zostawić. Okej. No mniej więcej tak. Teraz znowu 2 palety sobie wezmę na środek. No to tak kurczę, załadunek tych ciuchów to bardziej wymagający niż sprzedaż sałaty, czy załadunek mleka, czy mozzarelli, czy jajek w ogóle. No, sam teren tutaj pozostawia dużo do życzenia. Nie jest to łatwy teren, żeby tutaj coś ładować. Już za bardzo przesadziłem. Trzeba będzie z tamtej strony podjechać i pocisnąć trochę tą paletę. Za bardzo ją przecisnąłem. Dobra, teraz znowu weźmiemy sobie jedną.
ta przestrzeń jest dość spora, no. Ale wolę, żeby była spora przestrzeń, niżeli żeby coś spadło, bo to później jest większy problem. Dobra. Więc leciutko podnieść paletę, przesunąć ją. Ale jest nierówno, jejku. Dobra, coś się udało osiągnąć. No to straszne wyboje są. Jakbym miał ten, jak to się nazywa, paletę, nie wózek, tylko no wózek ten, jak on się nazywa, teleskopowy, no to byłoby troszeczkę łatwiej, ale znowu by było ciasno. O, jeszcze się zaczęło. Się rozpadało, no. A mogło być tak pięknie. O, rany, to jeszcze mi tam bardziej weszło. Dobra. Zawsze mam taki dylemat, kurczę, bo czasami staram się, żeby było bardziej dokładnie i ładnie, a z drugiej strony się zastanawiam, czy to ten czas, który poświęcam na to, żeby to ładnie poukładać, nie lepiej wykorzystać to i nie wiem, przyspieszyć sobie robotę i żeby w miarę to było poukładane, ale nie było takiego zaś bałaganu, ale żeby było ogarnięte. Czy bym mniej czasu poświęcił na to, czy szybciej by mi to poszło? Nie mam pojęcia, zawsze nad tym się zastanawiam. Dobra, tu jeszcze chyba wrzucę jedną tam na tył. I chyba tu wystarczy tych. Dobra. Teraz znowu podwójną jeszcze rzucę i reszta już powinna... Teraz jak to jest? Jedną podwójną, dwie to jeszcze 6 zostało. Dobrze mówię? To nic, najwyżej wezmę do tyłu, docisnę. Tu tam gdzie będzie przestrzeń, to się poprzesuwa i zrobię jeszcze jedną taką na tył. Ok, to akurat fajnie weszło, bo ten teren jest dość twardy, tutaj nie było takich wyboi. To fajnie weszło. Teraz tak, dwie palety wezmę z góry. W sumie mogłem nawet wziąć tak, dwie palety. I tak koło siebie muszę je położyć. A chyba odstęp jest nawet w miarę adekwatny. Co jest na palecie? Na wózku. Na przyczepie. Tylko kwestia tego, żeby to przewieźć w tej formie. Przecież zniżę to, bo będzie może bardziej stabilniejszy. Dobra. Ej, po co tam się ciśniesz? No właśnie, dziura jest i wjechał do tej dziury, no. No powiem wam, trzeba mieć tutaj dużo cierpliwości do tego załadunku. Dobra. To mamy tutaj załadowane. Teraz jeszcze dostaję 6 palet.
W sumie można było jeszcze, czy się uda podjechać pod dwie znowu wziąć, żeby sobie z tej strony załadować, a reszta powinno już chyba pójść od tyłu, mi się wydaje. No co jest? Dobra. Ej, ale on się buja. Dobra, tak jest lepiej. Git. No na razie idzie zgodnie z planem. Teraz tak. Ile tam mam miejsc jeszcze? Po długości podwójna i jedna pojedyncza. Chyba, żeby spiętrować tu. Dobra, na razie. Nie chcę mi się za bardzo kombinować. Weźmiemy tą. Rzucimy tam. W sumie można było dwie tak wsadzić. No jest to. Mieści się w obrysie. No, tu z tej strony trochę wystają te palety, ale myślę, że to nie powinno być problemu przy transporcie. Dobra, weźmiemy tak. Tą weźmiemy z góry. Jeśli się uda. I tu zaś znowu jest ten problem z tą oponą przy ścianie, ale powinno się chyba udać. Tyk. Dobra. To wrzucimy sobie tu. Ok. Teraz jeszcze na górę można było wrzucić te palety i chyba je wezmę już w takiej postaci i ustawię z tyłu, bo po szerokości też tak powinny być, że będą pasować, a będą dociskać palety końcowe. I to jest takie zabezpieczenie, żeby, nie wiem, no, żeby się nie przemieszczały te końcowe palety. Tak sobie to wymyśliłem, bo to będzie ciężar na tym właśnie się wspierać. O, w takiej postaci. Tylko to podnieść na odpowiednią wysokość. O, właśnie. Może nie tak daleko na samym końcu. No, powiem wam, trochę zajęło czasu, ale mam nadzieję, że warto było. Dobra, teraz jeszcze tylko to przewieźć. No i tu będzie posprzątane już. Jejku, ten obciążenie to jest dość spore, że ciężko jest później z tymi zakrętami właśnie się wyrobić. Dobra. No niestety nie doszła żadna paleta, jeszcze żadna. Jest tyle, ile było zmagazynowane. Dobra,
to ładujemy na wózek, czy na lawetę. A ja z tym już jadę, jeszcze muszę sprawdzić, gdzie jest najlepsza cena, żeby z tym zajechać. Ach, ślisko i się ześliznął. Okej. Dobra. Teraz tylko... O, już się tu przesuwają, to było ładnie tu poukładane. Dobra. Pozapinane, dobra. Oj, nie lubię jak te palety się przesuwają na tych przyczepach. Jest to takie frustrujące niesamowicie. Człowiek się stara, żeby to ładnie było poukładane w miarę, a to później tak ma swoje wizje i się przesuwa na swój sposób. Dobra, najlepsza cena jest na tutaj. Więc gdzie to jest? O, tu blisko. No to fajnie. Tu daleko nie trzeba jechać. O, już zacieram ręce. Ile to będzie kasiury z tego? Bo jak padnie bańka, a na pewno padnie bańka, to będziemy kończyć tę już serię. Tak sobie pomyślałem, no bo już miała być krótka, ciągło się tutaj dość sporo. Sprzęt żeśmy sobie przetestowali Mercedesa, także to był taki zamysł, żeby to przetestować, więc myślę, że chyba będzie ten moment. Pyk. What? To za to było bańkę. Jasny gwint, ale w kasy wpadło. To powiem wam, że tutaj te ceny na tej mapie, jeśli chodzi o produkcję, to jest naprawdę fajnie zbalansowane. Idzie zarobić pieniążki na tym, naprawdę. No cóż, no to będziemy kończyć to. Będziemy jeszcze dać jedzonka tam zwierzakom i trudno. Myślę, że powiem wam tak, jeśli chodzi o tą mapę, bardzo mi się podoba ta mapa. Jest naprawdę świetna. Teraz w modach, chociaż już nawet nie w modach, bo nawet od Giantsu już mamy taki sprzęt, że tutaj już spokojnie możemy sobie pograć, bo jeszcze pół roku temu był problem, żeby znaleźć coś, żeby pograć sobie na takich mapach. Trzeba było szukać dobrze jeszcze na modach, ale teraz już jest dość swobodnie i ta rozgrywka na tych małych mapach już jest dość przyjemna. Ten sprzęt już taki adekwatny jest do tego, więc myślę, że mapa jest jak najbardziej warta polecenia. Nie ma jakichś tam problemów z przemieszczaniem się, czy jak to powiedzieć jeszcze, z jakimiś glitchami. Nie spotkałem się tutaj z tym. Wszystko jest grane. Powiem tak, twórca tej mapy KE77E jest dobrym takim twórcą, który dba o szczegóły i to widać po jego pracach, bo ja na niego zwróciłem uwagę już w FS19, nie, w FS22, już nie pamiętam właśnie, ale chyba w FS22 mi się wydaje, już nie pamiętam dokładnie, ale to było tak. Zrobił taką fajną, klimatyczną, małą mapkę, coś w tym stylu i naprawdę tam trochę sobie prywatnie pograłem, no i sprawiło mi to przyjemność, no i dlatego też chciałem sobie tutaj jakąś krótką serię zrobić, bo też nie wiedziałem jak to będzie, ale te fabryki naprawdę dają tu możliwość, żeby się tutaj dłużej pobawić. Sprzęt można zakupić sobie i można się już jechać w pole, dalej zajmować polami czy tutaj zwierzętami. No jest to ciekawe. Dobra, ja muszę teraz tak otworzyć, rozszerzyć. Muszę wyjechać jeszcze. Najpierw tym wyjadę, a później jajka trzeba załadować. Bo już pełno jest jajec, się napełniły. Jeszcze
z tego ustawić, żeby to załadować, przewieźć. No i tak kurde się pogoda jeszcze zepsuła na koniec serii. Się nam to rozlało, zamiast to słoneczko powinno przyświetywać ładnie. Ale ogólnie powiem wam, i sprzęcik, jeśli chodzi o Mercedesa, jest naprawdę warty. No i rzecz, że już można, już się pojawił mod. Moderzy już działają w tej kwestii, że mamy kamery w pojazdach, co jest naprawdę dużym ułatwieniem teraz przy rozgrywce, jeśli chcemy używać kamery z środka pojazdu. No ale ten załadunek jeszcze był taki problematyczny z tego względu, że ciężko było z tymi widłami tam ustawić się do palety. No a teraz już mamy taką możliwość, więc jest to przyjemna zabawa właśnie. Jeszcze dzięki właśnie temu modowi, bo wiadomo, kto nie posiada tego DLC, no to niestety nie ma tych udogodnień jeszcze. Ale myślę, że w następnej odsłonie farminga będzie tak samo jak z Kubotą, kiedy wprowadzili to, że można było sobie siedzieć ze swoim ziomkiem, którym sobie gramy na mapie w jednym pojeździe i przejechać się razem, pobawić się w Ubera. No i teraz to już mamy jako standard, prawda? Tak samo to było właśnie, tak samo myślę, że to będzie z tymi kamerami też. Na razie są jako DLC, więc nie będzie to działać osobom, które nie mają tego DLC. A czy warto kupić ten dodatek? No to już, ja to zostawiam, to już jest własna opinia, co na kogo stać, więc ja to nie ingeruję. W każdym razie DLC jest dobrze zrobione moim zdaniem i fajnie się tym przyjemnie gra. No a tak jak mówiłem, te kamery, co tutaj widać, tutaj akurat w tym przypadku ta kamera jest non-stop włączona, czy ja to do przodu, czy do tyłu, widać to, a ten mod, który jest, no to pozwala na to, aby kamera się włączała podczas cofania, a do przodu widać na przykład, nie wiem, w tej mini ładowarce byłoby widać widły, no. Co by to ułatwiało załadunek palety. Bardzo fajnie. To znaczy podpinanie palet na te widły. No to jest dużym problemem. Dobra. Tu mamy jajca załadowane. Ok. Teraz wypadałoby jeszcze... To sobie później zajadę, bo najpierw muszę... Te krowy mi się wydaje. No, wydajność już spada. Ale to dlatego, że zaczęły już jeść trawę. Więc myślę, że dobrze by było to właśnie zrobić tylko tym, a raz rzucić im tam, niech mają. Dobra, no wyjechać. No i z taką kasą to teraz już można grać, bo mogę sobie już pole kupić, można sobie już ten mocniejszy traktor kupić, tak jak to planowałem, także z tym nie ma już problemów. Milion za cały rok ciuchów, no. To ze sałaty było ile tam? 400 000, pół miliona, no. To za ciuchy. No to dobra cena, dobra. No tylko, że tutaj jest, jeśli chodzi o sałatę, to jest wiadomo, no to jest 200 000 wychodzi na szklarnię, bo są dwie szklarnie. Dlatego mam z tych szklarni miałem te 400 000. Gdyby była jedna, to by było 200 tylko, no. Więc jeśli chodzi o tą produkcję, ten zakład krawiecki, Przędzalię w jednym, no bo mamy tam
dwie produkcje w tym. No to jest to dość spora różnica. Dobra, widzę, że mam nadzieję, że to przestanie padać na sam koniec. Ej, co ja robię? I znowu ten sam problem, no. Kierunki, który przycisk naciskasz, no. Dobra, to wezmę później, najpierw jeszcze kiszonkę muszę wziąć. Chociaż z drugiej strony... Nie, odjadę sobie wanną. No tam jest płot i może być problem. Jeszcze różne dziwne rzeczy mogą się stać, jak na przykład wystrzelić traktor w powietrze, bo też tak się zdarzało. Dobra, kieszonki 3. No właśnie, a propos jeszcze tego traktora, no tutaj jedynie co mi taki dyskomfort, no tak niemiłe, to jest właśnie to, że moja pamięć mięśniowa czasami zawodzi przy tym traktorze, bo nie wiem, w którym który jest kierunek ustawiony. I tutaj właśnie taki problem występuje, jak teraz było, że miałem odjeżdżać, a ja cofałem bardziej w wannę. Dobra, teraz muszę z tym jeszcze odjechać. Mam nadzieję, że wystarczy. Wystarczy. Nie, to już nie jest. Byle teraz przycisku nie pomylić. Pyk. Jest, udało się. Dobra, to można odstawić. Myślę, że jak pouzupełniam, to już powinno wystarczyć do jutra. Zawsze mogą się wspomóc trawą. No oprócz cielaków, bo cielaki tutaj nie mają trawy, więc one tutaj będą mieć na bieżąco, muszą mieć wrzucane. To TMR. Także krówką zawozimy. W sumie jeszcze mógłbym wziąć, posprzedawać te, jak się zastanawiam właśnie, posprzedawać te wszystkie produkty z tego, co mam tam poodkładane, ale jakoś nie czuję presji, żeby sprzedawać wszystko. Tu i tak duży sukces był, że udało się ten 1 000 000 osiągnąć w takim dość krótkim czasie, no bo ile to 30 parę odcinków jest zrobionych, czyli taka połowa z tej serii, co normalnie robię, po 60 odcinków. Czyli można powiedzieć, że jednak krótka wyszło, bo już się bałem, że się wciągłem dość mocno. No, w sumie można było jeszcze trochę pograć na tym, bo fajnie się tu gra. Ale niestety są nowe mapy, trzeba nowe mapy rozpocząć. Pobawić się też na innych mapach. Dobra, co my tu mamy? Prawo, tył. Zróbmy prawo, przód. Właśnie jeszcze tu wody jeszcze jest, to spoko. Dobra. Tu to, później jeszcze młodym sypiemy i resztę wołą. Na dzisiaj karmienia jest dość, wystarczy.
Nic się nie zaświeciło, bo nie mam ustawione sprawy. Zrzut ustawiony, a to ma być lewy. Następny trójkąt. Właśnie bez dobra. No i zostaje 13 000 wołom. Okej. Przelecimy na lewy, na prawy. Prawy tył. Okej. Brak akceptacji. Prawy przód. I czemu nie chcę zrzucić teraz? No tam trzeba się chyba dobrze ustawić do tego triggera. Dobra. Ogarnięte. No co? Chyba tyle, jeśli chodzi o tą rozgrywkę tutaj na tej mapce. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że seria się mniej więcej Wam podobała. Nie było tak strasznie zamulone, moim zdaniem, bo obawiam się, że będzie strasznie zamulone, ale te produkcje jednak są to dobrze zbalansowane. No i wyszło to w miarę fajnie. No niestety, nie mamy słoneczka, jeszcze deszcz leje. Już w sumie powinno przestać. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco i zapraszam na kolejne serie już niebawem. Na razie, cześć.